Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na konferencji wynikowej dla spółki Creepy-Jar za rok 2022. Po stronie spółki tradycyjnie Grzegorz Piekart, który z dniem 1 stycznia bieżącego roku został powołany jako członek zarządu spółki, i Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu. Też tradycyjnie dzisiejsze spotkanie będzie się składało z 3 części. Na pierwszej Grzegorz zaprezentuje i podsumuje wyniki finansowe z roku 2022. Następnie ja opowiem Państwu o produkcji, co się dzieje u nas w tym momencie, i na samym końcu zostawimy sobie czas na sesję pytań. Także przekazuję głos Grzegorzowi. Dzień dobry. Zatem na początek opowiemy trochę, co w segmencie produkcyjno-wydawniczym udało nam się zrealizować w ubiegłym roku. Przede wszystkim na PC-cie mieliśmy 3 dodatki. To jest trzecia część Spirits of Amazonia, Animal Husbandry, i produkcyjnie udało nam się ukończyć również Building Update, który był już wydany w 2023 roku, natomiast właśnie w części produkcyjnej to przede wszystkim większość prac była jeszcze w ubiegłym roku. Po stronie konsol Spirits of Amazonia cały cykl został wydany na Xbox One i PlayStation 4, także w całości tą roadmapę, którą mieliśmy zaplanowaną na zeszły rok, udało nam się zrealizować, z czego się bardzo cieszymy. To był generalnie, jeżeli chodzi o ilość kontentu i ilość tych dodatków, które zrobiliśmy, też chyba rekordowy rok. No i oczywiście kontynuowaliśmy pracę nad Chimerą. I te działania produkcyjno-wydawnicze przełożyły się również na rekordowy rok, jeżeli chodzi o nasze wyniki finansowe. Przede wszystkim 54,9 miliona złotych z sprzedaży, 19% więcej niż w roku 2021. Zysk netto również rekordowy, 36,5 miliona złotych, to jest 25% więcej niż w 2021 roku. Rok zamknęliśmy posiadając krótkoterminowe aktywa finansowe na poziomie 86 milionów złotych. To jest ponad 26 milionów złotych więcej niż na początku 2022 roku. Łącznie na produkcję gier, czyli to, co wydaliśmy na Chimerę i na rozwój Green Hella, to było blisko 7 milionów złotych. No i też jakby w ramach tego rozwoju, nie tylko jakby po stronie finansowej, ale również zespołu, urośliśmy do ponad 50 osób, to jest 25% więcej niż mieliśmy na koniec 2021 roku. Co do zasady jakby mamy zrealizowane, jeżeli chodzi o rekrutację, to ten core team do tych rzeczy, które na dzień dzisiejszy planujemy i realizujemy, natomiast no, oczywiście ciągle uzupełniamy zespół gdzieś w miejscach, żeby sobie pewne elementy usprawnić jeszcze i może dołożyć dodatkową jakość tak naprawdę do tego, co robimy i co produkujemy. Jak już wspomniałem, rekordowe, tak też te rekordowe wyniki wynikały ze świetnych wyników sprzedażowych, z czego się bardzo cieszymy. W zeszłym roku brutto sprzedaliśmy 280 tysięcy kopii brutto na tych 3 platformach, do których posiadamy prawa wydawnicze, czyli PC-ta, Xboxa i PlayStation. No to jest o tyle z naszej perspektywy ciekawe i jakby coś, co nas buduje. To jest więcej niż w 2021 roku, czyli jakby ta strategia, którą realizujemy, dokładania dodatków, darmowych dodatków, dbania o community powoduje, że de facto tych kopii na tych kluczowych platformach jesteśmy w stanie sprzedawać podobnej ilości, czyli jakby walczymy bardzo skutecznie z cyklem życia tego produktu, nie schodząc z ceny, tak? Bo to jest jakby ważny element w tej układance. Ciągle te przeceny nie schodzą poniżej 30%, więc z tego się bardzo cieszymy, że w ubiegłym roku również udało te wszystkie działania się zrealizować w taki sposób. I już jakby podejście do samych bardziej wyników jeszcze szczegółowo finansowych. To, tak jak mówiłem, dalszy wzrost przychodów w porównaniu z 2020 rokiem to nawet 46%, także to jest znowu potwierdzenie tego, co przed chwilą mówiłem, tak? Realizowanie tej strategii rozwoju produktu, którą sobie założyliśmy, no wygląda na tych wykresach, myślę, że to całkiem dobrze widać, dokładanie nowych platform,
dokładanie nowego kontentu do gier powoduje, że te przychody jesteśmy, czy byliśmy w stanie w ubiegłym roku jeszcze bardziej zwiększać. I właśnie dokładanie nowych platform, również bardzo ważnym elementem tutaj było dołożenie wersji VR-owej, która została, ten port, czy właściwie adaptacja Green Hella została zrobiona przez Incuvo SA, także też to świetnie wyszło, bardzo się dołożyło do przychodów i do wyników. No i właśnie ta struktura też przychodów, w zeszłym roku 47% przychodów zrealizowaliśmy na PC-cie, 33% na tych dwóch dużych konsolach i 20% to są pozostałe nasze przychody. No i tam w głównej mierze to jest oczywiście VR oraz Nintendo Switch. Jeżeli chodzi o stronę kosztową, to też jesteśmy bardzo zadowoleni z obrotu sprawy, mimo tego makro, które nie sprzyjało w zeszłym roku, czyli poziomów inflacji rekordowych, patrząc jakby w ostatniej historii Polski i nie tylko Polski. Udało nam się dyscyplinę kosztową utrzymać, więc koszty rosły w podobnym stopniu, czyli o 19%. Przepraszam, to zysk EBIT urósł w podobnym stopniu jak przychody, czyli jakby generalnie na poziomie rentowności operacyjnej czy rentowności EBITDA uzyskaliśmy podobne poziomy jak w poprzednim roku, mimo właśnie tych wzrostów po stronie kosztów. Na rentowności netto nawet udało nam się wykręcić troszeczkę lepszy wynik. No tutaj w dużej mierze też dołożyła się zmiana makro w zakresie stóp procentowych, czyli jakby realizujemy dodatkowe przychody i zyski związane z posiadanymi środkami pieniężnymi. Jeżeli chodzi o bilans, to tak naprawdę nic tutaj się specjalnego nie dzieje. Oczywiście kapitalizujemy ciągle nakłady związane z Chimerą, więc mamy wzrost aktywów trwałych, generujemy gotówkę, w związku z czym w aktywach obrotowych mamy wzrost inwestycji krótkoterminowych. Jeżeli chodzi o samą strukturę pasywów, no to zobowiązania są właściwie na tym samym poziomie, na jakim były na koniec 2021 roku. Kapitały oczywiście w związku z zyskami nam urosły. Łącznie suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 100 milionów złotych. To też jakby taki księgowy jakiś tam milestone pokazujący, że ta nasza spółka i to, co realizujemy, działa, tak? Jeżeli chodzi o same cash flowy, to wygenerowaliśmy 45 milionów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. No to jest w głównej mierze zysk netto. Jeżeli chodzi o korekty główne, które tam zostały wykazane w sprawozdaniu, no to przede wszystkim to są niegotówkowe koszty związane z programem motywacyjnym. W działalności inwestycyjnej zdecydowanie więcej się w tym roku działo niż w roku poprzednim. No tutaj tak naprawdę w związku z tymi rosnącymi stopami szukaliśmy jakiegoś optymalnego sposobu lokowania nadwyżek, które mamy wygenerowane, w związku z czym pojawiły się obligacje, pojawiły się lokaty średnioterminowe, bym powiedział, znaczy w sensie krótkoterminowe poniżej roku, no ale powyżej 3 miesięcy, przez co musieliśmy je również wykazywać w działalności inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o działalność finansową, no to też tutaj pojawiła się nowa rzecz, bo w zeszłym roku pierwszy raz wypłaciliśmy dywidendę. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, także o dalszych rzeczach opowie Krzysztof. Okej, to zacznijmy od Green Hella. Jak już kilkukrotnie wspominaliśmy, dotychczas w roku 2022 zmieniliśmy trochę nasze podejście do produkowanych update'ów. Postawiliśmy na rozwijanie tych mechanik gameplayowych, survivalowych, które jakby angażują graczy najbardziej. Odeszliśmy od update'ów, które rozwijają fabułę. Wynikało to przede wszystkim z tego, że sondowaliśmy naszych graczy i okazuje się jednak, że ponad 70% graczy zostaje przy grze i czas głównie spędza w trybie survival. Fabuła jest ważna, ale tylko powiedzmy dla jakichś 25% graczy. Stąd też przesunęliśmy troszkę nasz fokus w tych update'ach na te mechaniki survivalowe. I jest to dla nas też
tańsze, szybsze do wykonania, mniej angażujące niż fabuła. I w ten sposób właśnie stworzyliśmy Animal Update, Husbandry i Building Update i chcemy kontynuować to w najbliższym roku, w najbliższym czasie. Tutaj widzą Państwo roadmapę, którą przygotowaliśmy sobie na najbliższy czas, która gdzieś chronologicznie pokazuje, czym będziemy się zajmowali. Także chcielibyśmy, pierwszy update, który się pojawi, to będzie Storage and Transportation, w którym chcielibyśmy rozbudować mechaniki już istniejące, związane właśnie z survivalem, związane z przechowywaniem zasobów, które gromadzimy, z transportem tych obiektów, które gdzieś tam w większej skali budowania mogły być w pewien sposób w tym momencie utrudnione. Także jeśli chodzi o ten update, to chcielibyśmy dodać parę fajnych feature'ów, takich jak sanki survivalowe do ciągnięcia ze sobą heavy objectów w większej ilości. Chcielibyśmy dodać coś w rodzaju windy towarowej, oczywiście takiej w survivalowym stylu, dzięki której gracz będzie mógł też wciągać różne ciężkie przedmioty, które do tej pory pojedynczo musiał nosić na wyższe poziomy konstrukcji, które zbudował. I jeszcze gdzieś dojdzie specjalny set mebli i konstrukcji do przechowywania drobnych obiektów. W następnej kolejności będzie Combat Update. Tutaj chcielibyśmy troszkę, znaczy nawet nie troszkę, tylko jakby ulepszyć zdecydowanie to, jak zachowują się ludzkie AI przeciwników w naszej grze. Chcielibyśmy, żeby byli mądrzejsi, żeby ich zachowania i reakcje na spotkanie z graczem były bardziej naturalne. Chcielibyśmy, żeby mogli wspinać się na barykady i na konstrukcje, czyli będą też groźniejsi. No nie ukrywam, że tutaj gdzieś sobie podpatrujemy różne tytuły, podpatrujemy sobie, jak to działa w Forestie, bo wiemy też, że jakby w Forestie ten fokus na walkę z przeciwnikiem od zawsze był bardzo ważny. U nas on się jakby z czasem rozwijał. Natomiast sam tytuł tak się już rozwinął, że większość obszarów mamy bardzo dopracowanych, rozwiniętych, także pochylimy się znowu nad update'em właśnie do przeciwników i do AI. Chcielibyśmy też zrobić kolejny update, który będzie się nazywał